Wam się podobało. To jest część naszego kontraktu z lokalną izbą handlową i z miastem Northeast Maryland. Co miesiąc mamy teraz robić takie krótkie filmy promocyjne dla miasta. No i to był właśnie pierwszy z nich, więc dajcie znać. Koncept jest taki, żeby były to filmy w miarę krótkie, żeby przyciągnąć ludzi do miasta. Krótkie dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy wszystko musi być krótkie, bo inaczej ludzie tracą uwagę i przestają oglądać. I tak prawdę mówiąc, to się właśnie wiąże z tematem dzisiejszego odcinka, więc za chwilę o tym porozmawiamy, a w międzyczasie pokażę Wam, czym się zajmowałem przez ostatni tydzień i dlaczego vlog jest we wtorek, a nie w niedzielę. Te deseczki się tak super prosto razem składa. Jedna do drugiej idealnie pasuje. Proszę bardzo. Obniżamy. Tutaj się dobija. Bierzemy młoteczek. Takie narzędzie. 2 stuknięcia. I jest podłoga. A przynajmniej tak by się wydawało, że to takie proste. Jak rozmawiałem z jednym z moich kolegów tutaj, którzy są doświadczeni w fachu, to powiedział 850 stóp kwadratowych, to w 3 godziny się układa. No więc sobie myślę, że Polak potrafi, nie będzie tak źle. Kiedyś coś takiego sam w życiu robiłem, raz, i pamiętam, że nie było to aż tak trudne, więc oczywiście wskoczyłem na projekt z pełną werwą i zaangażowaniem i pozytywnym myśleniem, że skoro on potrafi to doświadczony zrobić w 3 godziny, to tak realnie może zajmie nam to 2-3 dni. No i od ponad tygodnia właśnie się bawimy już w tym. Ups. W sumie to naprawdę nie jest to aż takie trudne. Jeśli się opanuje proces, to można z tym lecieć dosyć szybko. Taki jest stan studia tutaj za mną w tej chwili. Więc co zrobiłem do tej pory? To zrobiłem cały ten pokój. To jest nasze główne pomieszczenie, z którego się wchodzi do pozostałych biur. Zrobiłem całe to pomieszczenie. Zrobiłem to mniejsze tutaj pomieszczenie. To jest tak zwany nasz art room. Tutaj będą różne dodatkowe projekty przeprowadzane, jeśli będzie trzeba coś pomalować, albo zbudować, albo zrobić jakiś product photography, albo coś takiego, to będzie się to odbywało w tym pokoju. Więc cały ten pokój już też obleciałem. Jest taki mały kawałek tutaj jeszcze, który trzeba wykończyć. A tak poza tym to jest zrobiony. I w sumie nie ma problemu, dopóki się nie dociera do takich miejsc jak właśnie drzwi na przykład. I trzeba tutaj tak dookoła, może lepiej to pokażę. Pięknie tutaj zrobiłem. Tu już trochę mniej pięknie zrobiłem. I takie momenty właśnie bardzo opóźniają pracę, bo trzeba to wszystko zmierzyć odpowiednio i dociąć odpowiednio i potem jeszcze raz dociąć, bo nie pasuje. No i przez to właśnie człowiek się poci już tak od tygodnia. Niewiele zostało do skończenia, ale ja to mam tak, że jak się w coś zaangażuję, to naprawdę chcę projekt doprowadzić do końca i nie lubię, jak mi coś wchodzi w paradę. I nie to, że vlog na przykład by mi teraz przeszkadzał w układaniu podłogi, ale przez to wszystko po prostu było mniej. Polani, why do you watch the channels that you do watch on YouTube? To learn something. To learn something. So thirst for knowledge is your main motivator. I find it is after you asked me this question the other day and I started thinking about what channels I watch. They all are interesting, like history or politics or whatever, kind of learning stuff. So it's content. Yeah.
What do Because you the mean? reason I came up with why people might want to watch somebody else on YouTube is either content or the YouTuber's personality or the quality of the videos that they make, or maybe it's something else. I find that the ones I watch, definitely number one is content, but the thing that makes me stay at the channel is if I like the personality and the voice and the presentation of the person that I'm learning from. Because there might be 10 channels talking about politics, for instance, but I've turned a lot of them off or unsubscribed when I didn't like the way they spoke or their personality. So I think it's a combination of that. Like, I feel that people have a tendency to be drawn to the subjects they like, and then what keeps them on those subjects, what keeps them on the channel about those particular subjects is eventually the personality and presentation of the people that they're watching. So I do think number one is content. And then number two is personality. For me, personally. Maybe that's not how it is for everybody. I takie właśnie mamy pytanie do Was dzisiaj. Dlaczego oglądacie? Co powoduje, że wracacie na niektóre kanały i oglądacie regularnie te, które Wam się podobają? Czy jest to właśnie tylko i wyłącznie zawartość i odpowiedzi na pytania, które chcecie znaleźć? Czy może też osobowość prezentera właśnie? Czy może po prostu jakość produkcji? Czy może jeszcze co innego? Bardzo ciekaw jestem usłyszeć te opinie od Was i myślę sobie, że to właśnie jest dobry sposób rozpoczęcia 4. sezonu od takiego pytania, które pozwoli nam lepiej prowadzić nasz kanał w przyszłości. Więc proszę bardzo o szczere odpowiedzi. Czyli takim króciutkim odcinkiem i jakże ważnym pytaniem rozpoczynamy nasz sezon 4. I jeszcze na koniec Wam pokażę, dlaczego podjęliśmy się instalowania podłogi nowej w tym całym tutaj pomieszczeniu, które będzie naszym studio produkcyjnym i biurem od teraz, ponieważ były tutaj takie dywany, karpety, jak to się mówi po tej stronie, takie fioletowe karpety, które po prostu były obrzydliwe. Po prostu nie dało się przejść nad nimi do porządku dziennego, więc musieliśmy je wszystkie zerwać i zastąpić to jakąś normalną powierzchnią, po której się da chodzić. I tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Ruszamy w 4. sezon z jak zwykle bojowym nastawieniem. I have a Polish friend who's a sound technician. Oh, and a check 1, check 2, check 3.